kalendarz z Leonorą Jimenez. No, co tu dużo mówić. No, chyba najbardziej spektakularna i pracochłonna sesja, jaką w życiu zrobiłem. Mam nadzieję, że nie jest ostatnia, bo to byłoby smutne, ale do tej pory najlepsza pod względem takim właśnie złożoności i rozmachu. Po pierwsze, no, Leonora jest wspaniałą kobietą, ma tą cechę, którą uwielbiam u kobiet, które są równie piękne, co inteligentne. Ona właśnie ma niesamowite poczucie humoru, dystans do siebie. Świetnie nam się po prostu pracowało i to spowodowało, że no, stwierdziliśmy, że kurczę, któregoś dnia musimy wreszcie zrobić jakąś sesję taką autorską, wspólną. I nie trzeba było długo czekać, bo Leonora wyszła z propozycją, żebym zrobił z nią kalendarz. Kalendarz jest idealną formą, jeżeli chodzi o środek przekazu dla fotografa, no bo właściwie jest o niczym. W sensie może tam być wszystko. O. Tutaj też Leo mówi: Szymon, daj upust swojej wyobraźni, rób co chcesz. Ja wiedziałem z kolei, że ona jako modelka, jako osoba też jest gotowa na wiele poświęceń i że z nią można po prostu zrobić coś absolutnie wyjątkowego. Dlatego przyszedł mi na myśl taki koncept, który długo w głowie tam trzymałem z tyłu głowy, zrealizowania crash testu. Punktem wyjścia w tym momencie była scena filmowa, czyli troszkę inaczej niż w przypadku tych wcześniejszych moich opowieści o lokalizacji. Nie? Lokalizacja była drugim stopniem tutaj. Najpierw była inspiracja filmowa. Na nią skierowanej zmagać. I od tej sceny w ogóle zaczynamy. Czyli film Konstantin, Keanu Reeves. Jest tam taka scena, gdzie jakiś obłąkany koleś wpada na środek drogi, w niego się wpada samochód. Samochód w drobny mak, rozwalony, facet idzie dalej niewzruszony, nie? I wtedy na mnie to zrobiło dość duże wrażenie. Sobie pomyślałem, kurczę, gdyby to odtworzyć w fotografii, to byłoby niesamowite. Tak jak podkreślam wielokrotnie, za każdym płotem znajduje się mega fajna lokalizacja, którą można wykorzystać na sesję, nie? Nie trzeba być w tym Nowym Jorku, Mediolanie, trzeba robić swoje. Że jak szukasz lokalizacji, masz szalony pomysł, to generalnie nie mów za dużo, tylko sprawiaj wrażenie poukładanego kolesia, który chce po prostu tutaj zrobić sesję artystyczną i tyle, nie? Bo jak opowiesz za dużo, to ludzie też mają wspaniałą wyobraźnię i gdybym powiedział, że tu chcę zrzucić 3 samochody, rozbić je i modelka będzie stała tam na górze i w ogóle, jeszcze dźwig powinien tutaj wjechać na plan, to by oczywiście nikt się nie zgodził. No i trzeba podkreślić, że właśnie był to czynny plac, czynne złomowisko. Co to znaczy? To znaczy niesamowity hałas. Było tak, że my się ledwo słyszeliśmy nawzajem, nie można było się skomunikować, bo non-stop był ten metal przerzucany z miejsca na miejsce, ładowany na ciężarówki i tak dalej. Ważne chyba też, żeby powiedzieć, że to się nie dzieje tak z dnia na dzień, nie? Ta sesja trwała 6 miesięcy. Okej, 1 dzień zdjęciowy, 12 zdjęć do kalendarza, ale żeby ten 1 dzień zdjęciowy wycisnąć jak cytryna, żeby każdy wiedział, co robi, właśnie było 6 miesięcy przygotowań. Ponad. W styczniu zaczęliśmy rozmowy, pierwsze z Leonorą, żeby to zrobić. A w lipcu realizowaliśmy zdjęcia. Także jak już wiesz, co masz w głowie, no dobra, chcę zrobić crash test, no to co potrzebujesz? Potrzebujesz skraszowane auto, nie? Jak skraszowane auto? No odpowiednio, tak żeby to wyglądało tak, że ta osoba rzeczywiście wpadła w to auto, nie? Czyli to nie może być byle jako rozbite auto. Trzeba było zrobić research po wszystkich lokalnych złomowiskach, gdzie mają takie auta po dzwonie, który, nie wiem, skończył na drzewie albo na słupie. Tak? Także trzeba było to wszystko przeanalizować. Ja nie potrafię rysować, ale to nie przeszkadza mi widzieć. Także ułożyliśmy z tego storyboardy, które ilustrują konkretne sytuacje, właśnie co się będzie działo podczas crash testu, co się będzie działo na górce, co się będzie działo, jak ona walczy z tymi na przykład kleszczami, które imitują jakąś, nie wiem, siłę mechaniczną, z którą ona może się zmierzyć, zmagać.
I to wszystko fajnie się złożyło w jedną historię. W tym przypadku do projektu zaangażowałem Marcina Kulaka, który jest też wybitnym stylistą z Krakowa. I on z kolei ma fantastyczne rozeznanie wśród rodzimych polskich twórców, jeżeli chodzi o dziwne stroje, o dziwne, zupełnie nieużyteczne stylizacje, które z kolei na zdjęciach czy w filmach robią niesamowitą robotę. I mając jak gdyby wrzucony temat, tylko ramy, złomowisko, coś bardzo technicznego, może trochę futurystycznego, zaprosił do współpracy Katarzynę Konieczkę, Halinę Mrożek. No niesamowite osoby, które robią unikalne rzeczy na skalę światową i też idealnie się wpisują w całą koncepcję. Gdyby nie to, zupełnie inaczej ta sesja by wyglądała, nie miałaby takiego mocnego wyrazu. Jeszcze, o, do mnie. Jest, Leo, good. Pilnujcie, ja zawsze pilnuję, też staram się pilnować osób, które robią make-up, fryzury i stylizację, żeby każdy był cały czas na takim, wiecie, podwyższonym alercie, pilnować detali, nie? Bo w tym amoku mówisz sobie, o, jest świetnie, złomowisko, tu latają samochody, rozwalamy wszystko. Gdzieś tam, jak dasz się ponieść emocją, po prostu gubisz trzeźwe spojrzenie na to, co robisz, nie? Trzeba być cały czas, kurde, nisko, nie w chmurach. Tu, na ziemi, myślisz sobie, tak, zobacz to, popraw to, przekręć się, zrób inaczej i jak coś nie idzie, też kolejna ważna rzecz, zresetować się, dać sobie chwilę przerwy, robimy jeszcze raz, inaczej. To, że to jest na kartce papieru, na storyboardzie wygląda dobrze, to nie znaczy, że to musi zagrać. Także niektóre rzeczy po prostu nie wychodzą i miej świadomość czasu, że to trwa, kurczę, masz te parę godzin, musisz zrobić swój plan, zrobisz coś innego i też będzie zajebiste. Wyjdzie to słońce, jest szansa? Akurat w tej sesji jest trochę postprodukcji, no nie da się ukryć, zwłaszcza scena z crash testu, gdzie Leonora wpada z impetem w auto, jest tak zrobiona, co fajnie widać na backstage'u, że odpowiednio trzeba było ułożyć auto, żeby ten impet zasugerować, tak, w obrazku. Gdyby ono stało na ziemi, to by w ogóle nie było to. Ono musiało być już w trakcie zderzenia, ale żeby dopełnić tej dynamiki i takiej dramatyzmu, no trzeba było wykonać właśnie postprodukcję polegającą na rozbijaniu się tych drobnych elementów, które lecą z impetem w stronę modelki. I tutaj też fajna anegdota, myślę, że właśnie, żeby dopełnić tej twojej wizji, nie? Trzeba iść do końca, na maksa, konsekwentnie, żeby ona faktycznie była taka, jaką miałeś ją w głowie, zanim nacisnąłeś spust migawki, czyli zrobiłem casting na 3 retuszerów, zanim powstało finalne zdjęcie, żeby zobaczyć jak, i tu znowu było bardzo ciekawe doświadczenie, że każdy z retuszerów inaczej zinterpretował tą sytuację, nie? Auto, jak zwrócicie dokładnie uwagę na backstage'u, nawet koła nie ma przedniego, nie? To koło trzeba było wmontować z innego auta, żeby to wszystko było takie spójne i fajne. Także no, tylko jeden z tych 3 chłopaków tak był najbliżej tej mojej wizji i to jak gdyby poszło w świat i to jest niesamowite też, że ta fotografia później była jedną z pierwszych, którą sprzedałem do prywatnej kolekcji jako unikat, czyli ktoś faktycznie dostrzegł w tej kompozycji, w tym finalnym efekcie coś absolutnie wyjątkowego. Okej, come on! Leo. Wyżej. Okay, Leo, act. Now, close your eyes. You are fading away. And the hands. If you like this video, you know what to do. Thanks for watching.